wieczór, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku, tym gadanym, takim zapowiedzianym, mało optymistycznym. Trochę wieje wiatr, ale zasiadłem na zwyżce, czekam w oczekiwaniu na dziki, ewentualnie na rudzielca. Mam ze sobą wabik z Gunbrokera, bardzo dobry, pisk myszy, więc jak wyjdzie gdzieś lis daleko, spróbujemy go podciągnąć. Godzina 17:30, słuchajcie, dopiero słońce się już chyli ku zachodowi, prosto mi w oczy świeci. Wiatr mamy dobry, siedzimy, przed nami jest las, za nami są pola. To tutaj niedaleko stąd udało nam się z przedostatniego odcinka upolować dzika. Tych dzików tu było sporo, więc zasiadłem tu przy ścianie lasu z nadzieją, że wyjdą nam jeszcze w ciągu dnia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast później, jak troszeczkę przestanie wiać, ten wiatr się uspokoi, to trochę pogadamy na temat tego, co nas czeka tak naprawdę. I takie swoje stanowisko chciałem zająć w tym odcinku, bo wiele osób mi tam pisało, pytało. Natomiast nie będzie to mega optymistyczna wizja, chociaż ja jestem bardziej realistą niż optymistą. Także no zobaczycie moje przemyślenia w tym materiale, który tak naprawdę może być dedykowany głównie do moi drodzy, głównie może być dedykowany do zarządów kół przede wszystkim, bo to, co się kroi za chwilę, do tego odcinka też powiem Wam, się dosyć mocno dobrze przygotowałem. Mam już screeny porobione, omówimy sobie to w dalszej części, zobaczycie. Dokładnie mam screeny z cenami zbóż, ale poczekam, aż ten wiatr trochę ustanie, pewnie słońce zajdzie, to ten wiatr troszeczkę będzie słabiej wiał i sobie porozmawiamy na ten temat. Dobra, a tymczasem już zasiądę, rozłożę się tutaj cały, załaduję sobie sztucer, no i będziemy czekać. Mam nadzieję, że może się uda jakąś w tym mało optymistycznym odcinku, chociaż Wam zwierzynę pokazać. Jak dojeżdżałem, było sporo saren, ale gdzieś tam poszły dalej w pole. Może nam tutaj wyjdą jelenie, może akurat dziki. Zobaczymy. Moi drodzy, no jak mówiłem, słońce zaszło, troszeczkę wiatr ustał, będzie lepiej słychać. I taki temat dosyć trudny, bo dzisiaj mamy, moi drodzy, 14 marzec. Za 2 tygodnie kończy się nam sezon 2021-2022. 1 kwietnia zaczyna się nowy sezon 2022-2023. Moim zdaniem sezon przełomowy, sezon bardzo trudny, ale przede wszystkim trudny z tego względu, że będzie trudny finansowo, ekonomicznie, gospodarczo. Dlaczego? Teraz nagrywam to na łowisku, tak? Natomiast wszystkie... Czekajcie, tę lornetkę sobie ściągnę. Wszystkie tematy odnośnie cen, przede wszystkim cen zbóż, porobiłem sobie screeny wcześniej, ponieważ się do tego, tak jak Wam mówiłem, przygotowałem. Do żadnego odcinka się nie przygotowywałem tak jak do tego. A mianowicie wygląda to tak. No bo teraz ja będę mówił, jak to później będę montował, słuchajcie, to będę podkładał głos pod to, więc się wspomogę telefonem, bo mam to wszystko w telefonie. I mam, moi drodzy, screeny, na których będziecie widzieć, na razie przynajmniej, ponieważ mam tam screen jeszcze do zrobione jeszcze jednego zboża, ale skupmy się na pszenicy. Więc moi drodzy, w 2018 roku, tutaj możecie sobie zobaczyć, cena pszenicy za kwintal, czyli tam u góry jest napisane za jedną decytonę, w 2018 roku wynosiła około za kwintal 81 zł, przełóżmy to na tonę, 810 zł tona. I my nie mówimy o czasie odległym o 10 czy 15 lat, tylko mówimy 4 lata wstecz, nawet nie całe 4 lata wstecz. Dane, które wziąłem z GUS-u, więc one są jak najbardziej realne i one takie były. Później sobie przeskoczymy na rok 2021, 2019 i 2020 odpuściłem, bo tam było bardzo podobnie, ale w 2020 roku, przepraszam, w 2021 na 12 grudnia, czyli na koniec roku, cena zboża wynosiła 131 zł za kwintal, cena pszenicy, tak? Czyli 1310 zł. Moi drodzy, w 2022, czyli obecnie, na dzień 9 marca, pszenica kosztuje od 1400 do 1900 zł. Czyli pszenica podwoiła od 2018 roku swoją cenę
ponad dwukrotnie. To, co się będzie po żniwach, czyli w okresie, kiedy nastąpi zbiór tej pszenicy, jakie będą ceny, realnie patrząc, przebije 2000 na 1000%. To jestem przekonany w 100%. Zaraz Wam powiem czemu. I ostatni zrzut, który Wam zamieszczam, to jest zrzut, który jest jak najbardziej aktualny. To jest zrzut, który pokazuje nam wzrost cen rzepaku w latach 2007 do 2022. Więc zobaczcie, co się stało w roku 2021, już jak rzepak wystrzelił do góry, i co się stało w roku 2022, czyli obecnie. W tej chwili jesteśmy w przeddniu szacowania szkód na rzepakach i cena rzepaku na dzień dzisiejszy, jak widzicie, przebija kwotę 4000 zł za tonę. Moi drodzy, śledzę sobie giełdy zagraniczne, śledzę sobie giełdy zbożowe, nie tylko. Patrzę, co się dzieje na giełdach walutowych, patrzę, co się dzieje na giełdach paliwowych. To, co się stanie z rzepakiem, prognozy, jakie są zawarte gdzieś tam w mediach, oczywiście to są w pewnym sensie spekulacje też, tak? Ale rzepaku tańszego jak 5000 zł w lipcu nie będzie. To trzeba sobie wybić z głowy. Dlaczego? Ogólnie zboża będą bardzo, bardzo drogie. Czekajcie, kuknę, coś tam nam wychodzi. Zając wyszedł. Dlatego, że przede wszystkim największym eksporterem nawozów była Rosja i Ukraina. W tej chwili przez obecną wojnę mamy embarga, nałożone sankcje ze strony Unii Europejskiej na Rosję i Rosja oczywiście abarotnie nałożyła to na Unię. No i niestety nie będziemy mieli tych zbóż. Nie zbóż, tylko nawozów. Czekałem dosyć długo z nagraniem tego odcinka, ponieważ ogłosili, że Anvil miał podać ceny nawozów, moi drodzy, 11 marca. No i rzeczywiście podali ceny tych nawozów. I sprawdziłem sobie, 2 lata temu cena nawozu tak zwanej tej popularnej polifoski to było w granicach 1400-1500 zł. Tam zależy od granulacji, grubości i tak dalej, ale powiedzmy, że kosztowało to w granicach między 1000 a 2000, to już była górna granica, taka maksymalna. Jak dzisiaj nakręcam ten odcinek, rano jak się przygotowywałem, kukłem sobie na ceny nawozu, w tej chwili dochodzi do 7000. 7000 za tonę nawozu. Pytanie, kogo będzie stać, żeby ten nawóz kupić? Ile tego nawozu zostanie posypane? I jaka będzie cena finalna zboża? Ponieważ w 2018 roku, w 2019 był zupełnie inny koszt wytworzenia 1 tony zboża dla rolnika, zupełnie inny, inaczej kosztowało paliwo, na innych warunkach. Na to w ogóle to się składa bardzo wiele rzeczy. Ja nie jestem tutaj, to nie jest kanał ekonomiczny, nie chciałbym się tutaj wymądrzać, ale musicie sami zwrócić uwagę, jakie były stopy procentowe, jaki rolnik miał koszty kredytów, ile kosztowało paliwo, ile kosztowała siła robocza i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są składowe kosztów wytworzenia 1 tony zboża. Na dzień dzisiejszy, przy tych cenach nawozu, paliwa, kosztu serwisowania maszyn, kosztu pracy ludzkiej, nie wiem, po prostu ktoś to musi usiąść mądry i skalkulować. Jeżeli tona nawozu będzie kosztowała w granicach 1500 euro, bo to trzeba policzyć to mniej więcej w euro, no to ja nie wiem, ile powinna kosztować tona pszenicy, tona rzepaku, tona owsa, tona żyta. Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. Po prostu gdzieś tam w internecie się pojawiają teraz komentarze, że będą zboża eko. Nie będą zboża eko, tylko zboża będą mega drogie. No i dalej idąc, czy my jako kraj jesteśmy żywnościowo samowystarczalni? No, wszyscy ministrowie, włodarze nasi mówią, że tak. Ja uważam, że tak, jesteśmy. Tylko pytanie, za ile? Za ile jesteśmy w stanie sprzedać te produkty tutaj na rynku krajowym, żeby zostały zaakceptowane przez rynek, żeby zostały zaakceptowane przez ludzi i nie kosztowały krocie. To nie chodzi tylko o cenę, słuchajcie, chleba. To trzeba na to popatrzeć inaczej. Tutaj na to cena jajka, przecież te kury, które gdzieś tam są w tych kurnikach wielkich, jedzą zboże lub paszę, jedzą paszę robioną ze zboża. Świnie też jedzą paszę zrobioną ze zboża, które rośnie tu na tym polu, gdzie ja siedzę nawet. Krowy, które dają nam mleko, dają nam wołowinę, no też jedzą paszę robioną z tego zboża. Więc to się przełoży, słuchajcie,
na ceny żywności w Polsce niewyobrażalnie. Niewyobrażalnie. I to nie będzie tak, że my to nagrywamy w marcu, jest 14 marzec i to będzie zaraz w kwietniu. Nie, moi drodzy. My to odczujemy jako społeczeństwo w ostatnim kwartale roku. Odczujemy to może nawet szybciej, ale ja tak optymistycznie zakładam, ostatni kwartał roku będzie katastrofalny w podwyżkach. Odczujemy to wszyscy, bo prognozowana cena, gdzieś trafiłem na jakimś portalu, już nie pamiętam gdzie, czy to było na YouTubie, czy to było na jakiejś stronie internetowej, że prognozowana cena za jajko w sklepie na ostatni kwartał tego roku to jest 2,50 za sztukę. Za jedno jajko. 2 zł 50 groszy. Prognozowana, zakładam, że VAT mamy 0% na żywność. Prognozowana cena za litr mleka, z którego robicie naleśniki, które dzieciom robicie płatki, będzie 10 zł. Oby to były spekulacje i oby te moje słowa obróciły się nie powiem w co. Natomiast realnie patrząc na te ceny, no to dobrze nie będzie. Nie będzie kolorowo i uważam, że gospodarczo będzie słabo. No i gdzie w tym wszystkim jesteśmy my, myśliwi? Gdzie jest łowiectwo? Moi drodzy, jeżeli przyjdzie nam wyszacować uszkodzony hektar rzepaku, żeby nam się to dobrze liczyło, w tej chwili będziecie wyjeżdżać na wasze pola i będziecie szacować szacowanie wstępne, procent uszkodzenia rzepaku. Zgryziony przez daniele, przez jelenie, przez sarny. Normalne, no to jest jak co roku, tak? Marzec, kwiecień to jest ten okres, kiedy te szkody się posypią. We wszystkich kołach się posypią, albo już się posypały, już macie pierwsze podania o szacowanie głównie rzepaku. Jeżeli wam zjadły jelenie hektar rzepaku, który kosztował powiedzmy w tym dobrym okresie 1500 zł, a ta wydajność przy rzepaku, żeby nam się fajnie liczyło, powiedzmy około 3 tony. Oczywiście są tereny, że rzepak sypie i powyżej 4. Są takie, że sypie 2, ale weźmy 3 tony. 3 tony w 100%, jeżeli hektar zjadły w 100%, coś nam tu zaszumiało, no to mając 3 tony razy 1500 zł, to jest 4500 zł. A 3 tony razy 5000 to jest 15 tysięcy złotych. Ja po prostu się za głowę łapię. Uważam, że jak mój kolega powiedział, jeżeli te ceny się utrzymają, nie będzie wsparcia zewnętrznego, mam tu na myśli wsparcie rządowe przede wszystkim, rozwiązanie problemu tych szkód, wprowadzenie, teraz to się takie modne zrobiły, słuchajcie, tarcza covidowa, tarcza antyinflacyjna, teraz tarcza antyputinowa, no to nie wiem jak to nazwać. Jeżeli tu nie będzie wsparcia zewnętrznego, to koła się przewrócą. Znam koła, które płacą po 2 miliony szkód. To teraz co zapłacą 6? Skąd oni to wezmą? To jest niemożliwe. Moje koło płaci różnie, 100, 200 tysięcy w roku różnie. To teraz jak nam przyjdzie zapłacić 300, 400, 500? Nie ma szans. Nie ma takiej możliwości. Chciałbym zwrócić do tematu cen dziczyzny, bo w 2018 roku, nie wiem czy wiecie, a jak nie wiecie, to zapytajcie skarbnika swojego w kole, ile była cena jelenia. Ja wam powiem, bo u mnie w kole myśmy w 2018, sezonie 2018-19 jelenia oddawali po 10-11 zł. W szczycie było 12 zł. Teraz zaczynał się od 4. Od 4 zł, 4, 5, 6 zł. No, to jest ceny dziczyzny relatywnie spadają tak samo jak ceny zbóż rosną. Więc najgorsze z tym wszystkim to, że ja tu nie widzę rozwiązania. Tutaj rozwiązania, które my moglibyśmy zastosować na poziomie koła, na poziomie takim powiedzmy mikro u siebie w kołach, ja takiego rozwiązania nie widzę. Ja choćbym tutaj nie wiem w jakikolwiek sposób myślał pod kątem biznesowym, a patrzę na koło łowieckie pod kątem biznesowym, powiedzmy nie w sensie takim, żebym nie został zrozumiany źle, ale patrzę pod względem, żeby to koło funkcjonowało, czyli musi zarabiać pieniądze, żebyśmy my mogli sobie zorganizować rozpoczęcie sezonu, robić fajnego Hubertusa, Wigilię, zakończenie, żeby zrobić jakieś spotkanie ze swoimi rodzinami i tak dalej. Na to wszystko trzeba funduszy.
Natomiast jeżeli zarabiamy, my jako koło, jak statut mówi, powinniśmy wydawać te pieniądze na cele statutowe. Nie jest celem statutowym kupowanie kolegom z kołu mundurów. Oczywiście jak te pieniądze są na to, to jak najbardziej jestem za tym. Natomiast czy tam różnych postulatów, jak ja dostaję uchwały od różnych widzów, jakbyście zobaczyli, to byście, niektóre to powinny wisieć na tablicy takiej, nie wiem, takiej powinna się nazywać może cyrk w kołach albo coś takiego. Już dostałem ostatnio taką uchwałę, oczywiście nie powiem wam z którego koła, zgłoszoną na walnym zgromadzeniu rok temu, w tym kole, czy 2 lata temu. No już nawet nie pamiętam, może 2 lata temu, bo w tamtym roku chyba nie było walnych. Co niektóre koła robiły, co niektóre nie robiły, nieważne. Żeby każdemu członkowi koła zakupić noktowizor, nasadkę noktowizyjną, żeby mógł skutecznie polować z kasy koła. No przecież to jest absurd, po prostu to jest absurd. No ale wracając do tematu. Jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że te koła będą niewypłacalne, no nie widzę możliwości, żeby były wypłacalne. Nie widzę takiej opcji. I nie chodzi mi tutaj o koła, które mają obwody gdzieś, powiedzmy te obwody takie ubogie, znaczy ubogie w zwierzynę, tak? No to te koła zostaną, tak? Tam gdzie się strzela, powiedzmy, nie wiem, 15-20 dzików, nie wiem, 40-50 saren, troszkę zwierzyny drobnej, jelenia jakiegoś przechodniego, no to jak najbardziej te koła będą funkcjonować. Natomiast koła, które strzelają tej zwierzyny dużo, no nie będą funkcjonować. Pamiętajcie, że głównym wyznacznikiem dla mnie, czy zwierzyna jest, czy zwierzyny nie ma, jest, moi drodzy, ilość szkód. Jeżeli macie szkody, to macie zwierzynę. Jeżeli szkód nie macie, no to niestety zwierzyny też nie macie. Więc to są zależności, które idą w parze ze sobą, tak? Więc powiem wam, nie wiem jak to będzie dalej funkcjonowało, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast takim promykiem, taką nadzieją jest to, że koła, które mają sprzedaż bezpośrednią, będą więcej zarabiali. Dlatego, że będą więcej zarabiały, dlatego, że no, ludzie częściej sięgną po te tańsze, zdrowsze mięso niż po to mega drogie, bo tak jak wam mówię, myślę, że ostatni kwartał roku podwoi cenę mięsa w sklepie i to się trzeba z tym liczyć. Jeżeli producenci pasz będą musieli to zboże zakupić po cenach dwukrotnie wyższych, jak kupowali w tamtym roku, to ta pasza będzie też dwukrotnie więcej kosztowała i zatem produkt finalny w sklepie nie będzie dwukrotnie droższy, tylko 3-krotnie droższy będzie. Więc tak to widzę, jak to będzie wyglądało w późniejszym czasie, no zobaczymy sami, tak? Ale bez wsparcia, bez jakiejś tej tarczy, powiedzmy, bez wsparcia rządowego, bez jakiejś, no to powiem wam uczciwie, że będzie katastrofa będzie we wrześniu. To będzie, koła będą niewypłacalne, będą upadać, ludzie z kół się będą wypisywać, będą rezygnować, bo jest ten jakiś taki zapis, ja go nawet tam dokładnie nie znam, że odpowiada się majątkiem własnym, więc nagminnie ludzie będą rezygnować, ponieważ no, nie będzie możliwości wypłacania po tych cenach, nie będzie możliwości wypłacania odszkodowań. Wiele nie wskazuje na to, żeby cena dziczyzny nagle, no za chwilę, za niedługo zaczynamy nowy sezon, tak? Zacznie się sezon na rogacze. No nie liczyłbym na to, żeby sarna była nagle po 20 czy 30 zł na skupie. No, to jest raczej niemożliwe. Ale jak się utrzyma cena bynajmniej z tamtego roku, to jest katastrofa. To jest po prostu ekonomicznie, to jest katastrofa. Zaczną się bardzo intensywne polowania dewizowe. Jeżeli musicie pamiętać o jednej rzeczy, no to jest takie prawo rynku. Jeżeli my jako koła zaczniemy oferować tego polowania dewizowego dużo, no to z automatu cena spadnie, bo konkurencja będzie duża. I będziemy chcieli na siłę dewizowców do siebie, bo sprzedamy rogacze i będziemy się przelicytowywać, ale w dół, a nie w górę. Jeżeli nie sprzedamy, to w ogóle nie będziemy mieli pieniędzy. Nie wiem, nie wygląda to zbyt dobrze, nie wygląda to zbyt optymistycznie. Nawet wiatr zaczął znowu wiać. Więc nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, jak wy to widzicie u was, jak to wygląda w waszych kołach. No bo realnie rzecz biorąc, ja uważam, że wszystko się, potocznie mówiąc naszym polskim językiem, rypnie w okresie po żniwach. I wtedy będzie płacz. Wtedy będzie płacz. Będzie niewypłacalność kół, nie będziemy mieli pieniędzy, a
liczenie na to, że cena zbóż spadnie, nie, moi drodzy, nie spadnie. Uwierzcie mi, jeżeli spadnie, to wahnięcia będą na poziomie 10%. Nie będą większe. Niech będzie ta dzisiejsza dla Was takim przykładem, ta dzisiejsza obniżka paliwa na stacjach benzynowych. Jeszcze wczoraj baryłka ropy, dzisiaj jest jaki dzień? Słuchajcie, dzisiaj jest poniedziałek, jak ja to nagrywam. Poniedziałek czy wtorek? Ja już nie wiem, 14, tak, poniedziałek. W piątek na giełdach baryłka ropy kosztowała $131. Dzisiaj spadła na, jak wyjechałem, zanim przyjechałem tutaj, to sobie zerkłem, była 109. Ze 130 na 109. A dzisiaj prezes Orlenu obniżył paliwo, diesla i benzynę o 20 groszy. Muszę powiedzieć, że szał. Po prostu szał. Podniósł o 2 zł, a obniżył o 20 groszy. Tak samo będzie ze zbożami i nie liczcie na cuda. Także tym mało optymistycznym akcentem kończymy pierwszą część programu. Widzimy się, chyba że tu nam wyjdą dziki, to się zobaczymy jeszcze razem. A jak nam nie wyjdą tutaj dziki, to się zobaczymy wieczorem, bo tam mamy Szkody z tyłu i na pewno tutaj przyjadę jeszcze raz albo zostanę w łowisku dłużej. No i poczekam na dziki, tylko że muszę Michała zgarnąć, a Misiek coś tam działa sobie w terenie, więc muszę go gdzieś tu dzwonić i wyjechać po niego, bo nie ma samochodu, którym tutaj dojedzie. I mamy się spotkać, jak już będzie ciemno i gdzieś tu dzików pospacerujemy, poszukamy, mamy połówkę księżyca. Mam nadzieję, że jakieś dziki znajdziemy i uda nam się chociaż Wam te dziki pokazać, a czy strzelić, to zobaczymy. Także na dalszą część zapraszam wieczorem. No dla mnie wieczorem, a dla Was to takie puch, kopiuj, wklej i już jesteśmy, tak? Więc widzimy się już powiedzmy po ciemku. I tyle. Czekam na Wasze komentarze, żebyście napisali, jak Wy to odbieracie, jak Wy widzicie dalszą przyszłość tego łowiectwa. Bo ja ją widzę może nie w czarnych barwach, ale muszę jasno powiedzieć, w takich ciemno-szarych. A co z tego będzie, to czas pokaże. Także zajmijmy się rzeczami przyjemniejszymi, zapolujmy. Jeszcze nic tam nie wyszło, ale ostatnio zostałem zapytany przez jednego z kolegów po strzelbie, jak myślisz, kto wygra tą wojnę? Miałem tego nie nagrywać, ale dostałem chyba nawet 2 zapytania od Was, od widzów, także powiem Wam, kto wygra. O nie, przepraszam, on zapytał, czy Ukraina wygra tą wojnę. Tej wojny nie wygra ani Ukraina, ani Rosja i mało tego, uważam, że oba te kraje przegrają tą wojnę, a już największymi przegranymi będziemy my Polacy, bo wojna spotęguje nam ceny masakrycznie. Ukraina będzie przegrana i gospodarczo, i wizerunkowo w formie, no może nie wizerunkowo to będzie przegrana Rosja, tak, ale na Ukrainie będzie gruz. Rosja zniszczy miasta, zniszczy infrastrukturę, zniszczy zakłady, zniszczy kompletnie wszystko. Rosja jest już w tej chwili odizolowana i gospodarczo, ale również społecznie. Rosjanie nie cieszą się zbyt fajnym poparciem na świecie, jakąś taką sympatią. Nigdy się nie cieszyli, a teraz to już w ogóle tragedia. Natomiast kto wygra? Moim zdaniem wygra Zachód. Zachód, który będzie pompował nie bezinteresownie pieniądze w odbudowę Ukrainy po tym wszystkim, co się tam stało. Powstaną oczywiście na Ukrainie specjalne strefy ekonomiczne, żeby ludziom dać pracę. Powstaną firmy zachodnie, które przyjdą, koncerny, postawią tam zakłady. Nie będą płacić podatku, ale będą płacić je bardzo, bardzo znikome. Żeby utrzymać po prostu jakkolwiek państwo, będzie to potrzebne, żeby ludzie mieli pracę. Tam jest kilkadziesiąt milionów ludzi na Ukrainie. Zobaczymy, jak po tej wojnie się to wszystko wyklaruje. Będzie trzeba to wszystko odbudować. Ukraina nie będzie w stanie tego odbudować własnymi siłami, więc wejdą tam firmy zachodnie i będą to budować. I one tam już zostaną. Powstaną przeogromne gospodarstwa rolne. Ukraina, jak wiecie dobrze, to jest spichlerz Europy i nie bez powodu. Mega urodzajne ziemie. Pozostaną tam firmy, gospodarstwa niemieckie, holenderskie, duńskie. To tam powstaną największe fermy drobiu, powstaną fermy norek amerykańskich, powstaną, słuchajcie, przeogromne obory, chlewnie dla grubszego inwentarza.
No i Zachód na tym wygra, tak? Sankcje, które dotkną Zachód, bo to są sankcje obopólne, tak? Także będą bardzo szybko zniwelowane na Zachodzie. U nas my jako kraj biedniejszy nie będziemy mieli takiej możliwości niwelacji tych sankcji tak szybko jak na przykład gospodarka niemiecka czy francuska. No i wygrani są tam, tak? Także ten nowy, tak jak teraz się mówi, ten nowy ład, tak, który gdzieś tam światowy, ta wojna ma wprowadzić. Myślę, że Stany Zjednoczone też wygrają na tym. Osłabiona Rosja, no tutaj chyba największą rolę odegra Daleki Wschód, czyli Chiny, w którą stronę to pójdzie, cały ten konflikt. Natomiast jeżeli ta wojna się zakończy, ona wcześniej czy później się zakończy, także tutaj ja myślę, że ja się nie jestem jakimś tam ekspertem, także tutaj to są moje takie luźne przemyślenia tylko i zostawiam je do oceny waszej, natomiast na pewno ja się na tym nie znam, ja nie jestem jakimś strategiem wojennym, jakimś tam analitykiem gospodarczym, patrzę na to tak chłodno. My w Polsce otrzymaliśmy gro uchodźców, którym trzeba pomóc, zapewnić im lekarza, szkołę, wykształcenie, ludzi, głównie to są kobiety z dziećmi. Kobiety, sam byłem po jedną Ukrainkę, która przyjechała z dzieckiem 6-miesięcznym, niecałe 5,5 miesiąca. To jest osoba, która nie pójdzie do pracy, dostanie pomoc od państwa, czyli ode mnie, od ciebie, od każdego, którą my zapłacimy. Natomiast sama praca, ona do samej pracy nie będzie w stanie iść ze względu na dziecko, które tutaj ma. Jej mąż gdzieś tam został na Ukrainie, bo wyjechać nie może. I takich osób mamy miliony. Już nie tysiące, tylko miliony. Moim zdaniem do końca tego konfliktu dobijemy do 3 baniek. Także tutaj to będą ludzie, którzy muszą tu mieszkać, muszą żyć. Muszą żyć, muszą korzystać ze wszystkiego. Wiadomo, część tych ludzi jedzie na zachód, chociaż zachód się troszeczkę opiera w przyjmowaniu tych uchodźców. No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Jakieś tam obietnice są zachodu, że to dostaniemy na to pieniądze, ale jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, to pożyjemy, zobaczymy, bo my to zawsze jako kraj jesteśmy tak skorzy do pomocy. Historia nas nauczyła, bynajmniej ci, co znają tą historię. Można by wspomnieć nawet słynny Dywizjon 303 i bitwę o Anglię, no i później jak zostaliśmy potraktowani. Więc nie chcę tutaj się wypowiadać więcej. Moim zdaniem wojnę przegra Rosja, Ukraina jeszcze bardziej ją przegra, a wygrają Zachód. Wygrają Zachód i wygrają gospodarczo bardzo, bardzo dobrze. Także sami zobaczycie. No i oczywiście, jeżeli te sankcje rzeczywiście podziałają i tam Władimir się nie obudzi, to jak tylko otworzą giełdę w Moskwie, to uważam, że Chińczycy kupią sobie Łukoila, kupią sobie Gazprom, kupią sobie Aeroflota za 10% wartości tych firm i w zasadzie chyba o to tutaj chodziło. Będziemy kupowali rosyjski gaz, a płacić będziemy Chińczykom. No ale to taka moja dygresja, to tak gwoli zakończenia już tej pogawędki. Też jestem ciekawy waszego komentarza na ten temat, jak wy to widzicie, bo ja tak na chłodno patrząc, takie jest moje zdanie. Co robi się już szarówka? Słuchajcie, dobija nam godzina. Już jest po 18, no to już tak za chwilkę będzie coś się powinno dziać. Jakby te dziki miały wyjść, to myślę, że powinny niedługo się tu gdzieś pokazać. No ale myślę, że spotkamy kabany później. Tam pola popisane są za moimi plecami strasznie, także jak ich tu nie będzie, to pójdziemy później na spacer, ale to już potrzebujemy do tego operatora Michała. Także kończymy na razie.
lis. I dostał wiatru. Wiatr mamy kiepski. Wyszedł tam z lasu. Przed ścianą, zobaczyłem go. Dostał wiatru i zawinął się. No szkoda. Smukałem, żeby się zatrzymał, ale już niestety się nie zatrzymał. Trudno. Bywa i tak. Może wyjdzie drugi, albo wyjdą dziki. Jeszcze nam zostało z tą kamerą polowania 20 minut, to maks, chyba dłużej nie. No ale szkoda tego lisa. Naprawdę szkoda, bo nie był daleko, jakieś 120 metrów był do ciachnięcia. Gdzieś tam sarny wyszły, daleko, 3. Rokacz, koza i koźle. No ale już widoczność, widzicie, przełączyłem się na tego night shota i już coraz gorzej. Także z tą kamerą nie popolujemy. Jeszcze z 5 minut i schodzę, zgarniam miśka i polujemy na dziki, jak zrobi się już całkiem ciemno. Dashbur, witam Was na tym wieczornym wyjściu. Na wyjściu, które było po tej pogadance. Wcześniej jedno też było z Michałem, zobaczycie kilka ujęć. Tam mieliśmy jedną watachę dzików, jak zaraz zresztą będziecie widzieć, jak będę montował. Tylko ta watacha dzików była bardzo mobilna i nam przeszła dosyć szybko, nie dało się wybrać dzika. Później mieliśmy pojedynka i ten pojedynek podeszliśmy go za blisko. Ja myślałem, że jest trochę dalej. Miałem akurat termo bez dalmierza. No i powiem Wam, że okazało się, że podeszliśmy tego dzika tak naprawdę na 60 metrów. Wydawało mi się, że jest trochę dalej. Dzik nam uciekł i dzisiaj przyjechałem sam. Znaczy nie sam. Jest ze mną tu kolega Robert. Ale to jest sympatyk. Więc przyjechaliśmy trochę pochodzić za dzikami. Robert mi pomoże nagrywać. Będzie nagrywał Acolade'em. A ja Pulsara C50 no i idziemy pospacerować za tym pojedynkiem. Mam nadzieję, że tego dzika gdzieś uda się nam spotkać. Także ruszamy na podchód. No i jest nasz pojedynek. Wcześniej były jelenie, tam spotkaliśmy chmarę całą, a obok na polu jest dzik. I wychodzi, idzie w prawą stronę, się przesuwa, spróbujemy go podejść. Mam nadzieję, że uda nam się tego dzika zajść na jakiś taki mądry dystans i spróbujemy. Jest na chwilę obecną gdzieś 230 metrów, ale idzie akurat w stronę tej drogi, na której my stoimy.
No jesteśmy już po strzale. Strzelaliśmy do dzika, dzik kulę przyjął, zobaczymy jak się to nagrało. No i poszedł w prawą stronę, tak? Strzelałem go na komorę, więc miał prawo odejść. Idziemy sprawdzić. Robert z tyłu nagrywał, a kolejnym idziemy zobaczyć. Ja też nagrywanie w pulsarze włączyłem, był lekko zesztychowany. 100% odyniec. Widzieliśmy ewidentnie, że był podcięty, było widać pędzel. Idziemy wzdłuż, także myślę, że gdzieś tam po prawej stronie na tym polu będzie leżał, ale jest tu tak trochę jest błoto i jest bagno, bo u nas wczoraj padało, nie zdążyło obeschnąć. Także idziemy zobaczyć naszego dzika. No jest nasz dzik. No całkiem niemały dzik. No takie dobre 7-8 dyszek. Ewidentnie pędzel. Zaraz zobaczymy, czy jest orężny. Z tym orężem to słabizna. Fajno, Robciu, że ja się muszę przełączyć na ten tryb nocny. O! Także jest i dzik. Zaraz go tutaj udekorujemy pszeniczką, bo tu nic innego nie ma, bo szczere pole. No i teraz trzeba się brać do roboty. Także polowanie fajne. Mieliśmy go wcześniej, nie udało się. Dzisiaj Hubert podarzył, dzik wyszedł, godzina 21:30. Wyszedł z takiego niewielkiego kompleksu leśnego i szedł na to pole buraków. Ale się nasze ścieżki skrzyżowały. Bierzemy się do roboty i tyle. Także widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i dasz bór.